Cześć! W tym filmie dowiesz się o tym, jak pojechałem do warsztatu kamperowego, gdzie sprawdzili mi poszycia i silikony w tych poszyciach. Dodatkowo zacząłem pracę nad łazienką oraz przetestowałem bagażnik na rowery i też o tym się dowiesz w tym filmie. Miłego oglądania! Ale zanim do tego doszło, opowiem, jak wyglądało to przed tym. Nigdy nie miałem bagażnika na rower w aucie i dlatego dość długo odkładałem moment testu naszego bagażnika, gdyż po prostu się bałem, że jeżeli założę rower, to on mi odpadnie. Bagażnik w naszym aucie jest marki Fiamma i jest przeznaczony na 4 rowery. Jak mogę się domyślić, przeznaczeniem było jeżdżenie z rodziną. W tej chwili akurat mamy tylko 2 osoby, więc będziemy mieli tylko 2 rowery i dzięki temu nie będziemy przekraczać maksymalnie dopuszczalnej masy dla tego bagażnika. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, jaka jest dopuszczalna masa i jeżeli ty oglądający wiesz, daj znać w komentarzu. Po raz pierwszy montaż roweru zajęło mi bardzo dużo czasu, gdyż nie rozumiałem, jak działa w ogóle system trzymania roweru oraz te rurki, które trzymają rower za ramy, okazało się być dla mnie czymś z technologii kosmicznej. Ale mniej więcej po 10-15 minutach już ogarnąłem co i jak i rower był zapięty. Montaż wydłużyło mi też nagrywanie stories na nasze konto na Instagram, do którego serdecznie zapraszam. Link możecie znaleźć w opisie do tego filmu. Mimo wszystko uważam, że poszło mi dość szybko, jak na pierwszy raz. A jeszcze dodatkowo zacząłem patrzeć co i jak wygląda w łazience. Mamy tutaj bardzo dużo luster, 3 lustra. No i w poprzednim filmiku wspominałem o tym, że do naprawy jest brodzik i nie złapę tutaj. O, złapałem tutaj odbicie światła i można zobaczyć, że przy naciskaniu pojawiają się z jednej płaszczyzny robią się 3 pod różnym kątem i tutaj jest środek. Dodatkowo tutaj jest pyknięcie i założyłem też tutaj, więc na 100% trzeba będzie to wszystko wyciągnąć i zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz, bo myślę, że jednak na zewnątrz też będzie pyknięcie i po prostu wtedy z tym trzeba będzie sobie poradzić za pomocą zaklejania włóknem szklanym, czy nie jak się to dokładnie nazywa, ale coś z tym trzeba będzie zrobić. Dodatkowo też założyłem kilka miejsc, które na pewno trzeba będzie silikonować, chociażby tutaj. Jest jedna dziurka, więc raczej łazienkę trzeba będzie rozebrać. Akurat tak jak mówiłem, że chcę dodawać nowe tapety. I tak trzeba będzie zrobić, czyli rozebrać, dodać nowe tapety, albo wymienić, albo dokleić i potem znowu wszystko złożyć z powrotem. I już, żeby to wyglądało lepiej i też było bezpieczniej. Zacząłem tutaj zdejmować te wszystkie naklejki, awiki, które upiększały łazienkę wcześniej. Przedni właściciel musi mi wybaczyć, ale niestety to nie jest nasz gust, więc wbijmy tą naklejką. No, a na razie tyle. Widzimy się w następnym ujęciu. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać z tej odległości od kamery. Tutaj w tym filmie przeszkodził mi wiatr w nagrywaniu, dlatego streszczę to, co miałem do powiedzenia. A mianowicie postanowiłem pojechać do warsztatu kamperowego, gdyż silikon pod alkową, czyli pod miejscem, gdzie jest łóżko, nie był zbyt szczelny i postanowiłem to sprawdzić, ale nie samodzielnie, ponieważ nie znam się i nie jestem znawcą. Informacje w internecie można znaleźć, ale wolałem zapłacić komuś, kto się na tym zna i wiedzieć już na 100%. Więc postanowiłem pojechać do warsztatu kamperowego, żeby zrobili to profesjonaliści i zarazem sprawdzili mi wszystkie uszczelnienia w kamperze, żebym mógł spokojnie wtedy wiedzieć, co się dzieje z kamperem, jaki jest jego stan i ogólnie czy kamper ma jakieś problemy z wilgotnością. Nie wiem, czy dobrze będzie mnie słychać, bo tutaj niestety jest trochę taka prawie autostrada, ale kamper już jest oddany do
tego serwisu kamperowego. Trochę jest więcej rzeczy niż ja spodziewałem się do naprawy. Na pewno będą sprawdzać mi dach i te poszycie, czyli boki. Ale od razu wskazał mi, że w kamperze jest wilgoć, bo na to wskazywała kropla na szyby przedniej alkowy. I też pokazał od razu, gdzie jest albo jest przeciek w dwóch miejscach, czyli jeden był raczej przy boilerze, albo boiler przeciekał, albo przecieka, bo jest wybrzuszenie na jednej ze ścian mebli w środku. Na jednej ze ścianek mebli w środku. Oraz jedno miejsce, a dokładnie mniej więcej obszar metr na metr, gdzie mamy kasetę od ubikacji. Tam niestety ściana cała lata i tam też już nie ma silikonu, no bo wszędzie szczelina. Powiedział, że to niestety jest bardzo częsta sytuacja akurat w starszych kamperach, bo no, ze względu na wiek i ten silikon. No i nie wiem jeszcze, czy warto to naprawić, czy po prostu zostawić, bo on powiedział, że niektórzy zostawiają, a niektórzy jeżdżą, bo no, to nie jest coś bardzo ważnego. No ale zobaczymy. Na ten moment na pewno będą oglądać mi te ściany i ten dach, a potem raczej też naprawiać od razu te poszycia. Tutaj ta sama sytuacja z wiatrem, ale streszczając można powiedzieć, że kamper został do czwartku, a nagrywany było we wtorek. Więc po 2 dniach mieli się odezwać i dać znać, jak wygląda sytuacja z uszczelnieniem kampera oraz z jego zawilgoceniem. Dzisiaj jestem rowerem, bo teraz akurat jadę odebrać kampera z tego warsztatu kamperowego, gdzie zostawiłem go, bo jak się okazało, już wszystko gotowe, sprawdzili nam auto i już jakby są wyniki, jest auto do odbioru, więc teraz jadę rowerem po to auto. Mogę busem jechać, ale postanowiłem, że akurat będzie okazja przetestować bagażnik, więc czemu nie? Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Wracam teraz od warsztatu kamperowego, gdzie nam sprawdzali to nasze auto. No i posprawdzali nam wszystkie te miejsca. No i się okazało, że wszystko na razie wygląda dobrze. W tej chwili nie ma po co tam ingerować. Jeszcze te uszczelnienia są wystarczająco dobre. No i najlepiej będzie to wymienić już na następną zimę. Więc chyba tak zrobimy, że na razie nie będę ingerował, a zrobimy to już nowe uszczelnienie dopiero na zimę, albo tam już przed zimą oczywiście, żeby wszystko było szczelne. No i są 2 ściany do wymiany, naprawy, bo tutaj ściana przy ubikacji i ściana za lodówką niestety są już mokre i się uginają, więc na pewno trzeba będzie tym się zająć i bardzo możliwe, że jak będę się zajmował łazienką, to może, jeżeli tak mi się uda, to może tam coś akurat poprawię z łazienką, ale zobaczymy. Na razie plan jest taki, żeby to po prostu pozostało tak jak jest i w razie czego to już będzie robione na następną zimę. No teraz wracam do domu, będę testował dalej. Będzie drugi test bagażnika na rowery, teraz taki prawdziwy, że po prostu wyjadę gdzieś z tym rowerem, a nie tylko na placu parkingowym. No i zobaczymy, jak ten rower się trzyma. Trochę się martwię, że może mi rower po drodze odpaść, ale no niby wszystko trzyma się dobrze, więc zobaczymy. Cześć. Kamper już stoi na parkingu, dopiero co przyjechałem właśnie z tego warsztatu. W warsztacie, tak jak powiedziałem, powiedzieli, że wszystko na razie z tymi przyciami jest ok i będą wymieniane dopiero na zimę. Test bagażnika rowerowego jest zdany pozytywnie, wszystko jest ok, rower nie odpadł po drodze, wszystko się trzymało bardzo dobrze. Także można używać bagażnik na rowery śmiało. Ale jeszcze trzeba się przyzwyczaić trochę do niego i założyłem, że na przykład założenie i ciągnięcie roweru już mi poszło szybciej niż za poprzednim razem, czyli jednak powoli już się przyzwyczaiłem.
W tej chwili kamper będzie stał na parkingu i jutro podejrzewam, że pójdę do auta tutaj zająć się łazienką, gdyż tak jak powiedziałem, są dwie ściany do wymiany i no, tak człowiek, żeby dotrzeć do tej ściany za łazienką, to tak muszę opróżnić łazienkę od tych plastików, a to tak jest potrzebne, żeby właśnie pokleić nowe tapety i sprawdzić brodzi. Następnego dnia planowałem ponagrywać trochę w kamperze i jeszcze popracować, ale niestety pogoda jest tak paskudna i tak zmarzłem, że po prostu masakra. Ale zrobiłem taką prowizorkę. W ogóle założyłem taką rzecz, że tutaj nam, jak otwieram drzwi i pada, no to nam ścieka wszystko do drzwi. Tak? I patrzcie już jak naleciało. No, w temacie prowizorki zrobiłem takie nakrycie chwilowo. Nie wiem, czy dobrze to będzie się trzymać, ale zrobiłem tutaj, tam. Tutaj chciałem jeszcze nad wylotem spalin od bolera, ale niestety się nie udało. Bo jeszcze był tam już za mokry, więc po prostu będziemy już się spodziewać, że nie nacieknie jakoś tam specjalnie. No ale już jak nacieknie, to on nacieknie, bo niestety nic nie mogę z tym zrobić. No a teraz wracam do domu, bo zmarzłem, jestem głodny i w ogóle nie fajnie. No, także jakoś tak, nara. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zastanów się nad subskrypcją naszego kanału, gdyż to jest ogromna motywacja dla nas, żeby tworzyć więcej nowych filmów. Dziękuję i na razie.